Okej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w tym roku grupa Monty Pythona postanowiła zjednoczyć się jeszcze raz i wystawić swoje skecze w Londynie. Powodem takiej decyzji grupy były pewne problemy związane z prawami autorskimi, z którymi grupa się spotkała. Natomiast ja, oglądając jeszcze raz skecze Monty Pythona, zrozumiałem, że jeden z nich świetnie próbuje oddać historię sporu dotyczącego praw autorskich i tego problemu, który w moim przekonaniu jest podstawowy w całej tej historii. Jeżeli Państwo znacie sketch z papugą, albo jeżeli go nie znacie, to przypomnę, że dowcip w tym sketchu polega na tym, że do sklepu przychodzi klient, który próbuje przekonać sprzedawcę, że sprzedana przez niego wcześniej papuga jest martwa. Niestety przez długi czas temu klientowi się to nie udaje. Nie udaje się mu przekonać sprzedawcę, że rzeczywiście papuga jest martwa. Jak popatrzy się na historię prawa autorskiego, to od samego początku jego funkcjonowania mieliśmy do czynienia z permanentnym przypominaniem, że coś jest nie tak w tym systemie i coś w nim nie działa. Oczywiście najbardziej widocznym elementem tej zbiorowej reklamacji były protesty związane z ACTA. Ale przechodząc do tych błędnych założeń systemu prawa autorskiego w kontekście prawa autorskiego w internecie. W jaki sposób dzisiaj funkcjonuje prawo autorskie w internecie, tak naprawdę zostało z europejskiej perspektywy spetryfikowane zarówno w Traktacie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, jak i potem w dyrektywie InfoSoc. I kiedy czytamy tą dyrektywę, to możemy dojść do wniosku, że oparta ona jest na pewnych trzech podstawowych założeniach. Po pierwsze, że nielegalne formy dystrybucji zawsze są złą metodą upowszechniania kultury. Po drugie, że korzystanie z utworów w celach prywatnych przynosi szkody podmiotom praw autorskich. Oraz po trzecie, że to cyfrowe kopiowanie tak naprawdę jest rzeczą dużo gorszą i przynosi dużo więcej negatywnych efektów niż kopiowanie analogowe. No, jeżeli się przyjmie złe założenia, to dojdzie się prawdopodobnie do błędnych wniosków. I takie błędne wnioski zostały wyprowadzone w orzeczeniu, które ostatnio zostało wyprodukowane przez Sąd Europejski, w którym to orzeczeniu z mojej perspektywy istotne są dwa wnioski. Po pierwsze, że ustawodawstwo krajowe musi dokonywać rozróżnienia na legalne i nielegalne źródło pobrania oraz, że osoba, która skopiowała utwór, wywołała jakąś szkodę innemu podmiotowi i ta szkoda powinna być zrekompensowana. Ale tak naprawdę cały problem tych założeń, tych wcześniejszych założeń oparty jest na jeszcze większych, w moim przekonaniu, błędnych założeniach całego systemu. Po pierwsze, że wielkie kopiowanie w internecie równa się jakimś gigantycznym stratom, które się pojawiają po stronie podmiotów uprawnionych. Po drugie, że dobra niematerialne powinny być traktowane tak samo jak dobra materialne z tej perspektywy, że powinny być chronione za pomocą praw wyłącznych. O tym mówiłem w tamtym roku i nie chcę się tutaj powtarzać. No i po trzecie, że interes autorów jest taki sam jak interes innych podmiotów uprawnionych. No, co jest błędnego w tych założeniach? W momencie, w którym była przygotowywana dyrektywa InfoSoc, oczywiście nie było takiego wielkiego elementu ściągania plików, ale generalnie przez bardzo długi czas dowiadywaliśmy się permanentnie ze strony przedsiębiorstw zajmujących się obracaniem prawami autorskimi, że wymiana plików w internecie powoduje olbrzymie straty dla tego przedsiębiorstwa, że to się przekłada na olbrzymie straty w gospodarkach narodowych, aż wreszcie, że te olbrzymie straty również oczywiście przekładają się na stratę miejsc pracy. No, to zawsze kazało nam zadawać pytanie, skoro są tak wielkie straty, to jakim cudem te przedsiębiorstwa w ogóle funkcjonują i z roku na rok są coraz większe i przynoszą coraz większe dochody. No bo przecież oczywistym jest, że umieszczenie filmu w internecie przed jego premierą powoduje olbrzymie straty dla producenta. No i właśnie dlatego między innymi Mroczny Rycerz, który był najbardziej ściąganym filmem swojego okresu, zarobił $1 miliard. No przecież oczywistym jest, że przez wymianę plików w internecie spada zainteresowanie producentów muzyki, ich finansowanie. No to właśnie dlatego co roku jest coraz więcej pojawia się albumów i coraz więcej pojawia się filmów. No oczywistym jest, że skoro tak wiele muzyki jest dostępnej za darmo, to co roku coraz więcej konsumenci wydają na tego typu działalności. No i wreszcie oczywistym jest, że zamknięcie Mega Uploada powinno spowodować, że nic się nie zmieni. Takie podejście do systemu prawa autorskiego w moim przekonaniu powinno wreszcie się skończyć. Ja mam wrażenie, że my za każdym razem powtarzamy sobie tą historię, że coś jest nie tak w tych założeniach, ale próbując ją reformować, jakby w ogóle odchodzimy od tych podstawowych problemów.
Więcej danych możecie Państwo znaleźć w tej bardzo interesującej pracy, która no właśnie te dane prezentuje. Natomiast z naszej perspektywy najważniejsze są dwa wnioski. Po pierwsze, że nie ma czegoś takiego jak jednostkowa substytucja 1 do 1. Jedno ściągnięcie pliku z internetu w żaden sposób nie przekłada się na jedną utraconą sprzedaż. Ten efekt jest albo na poziomie bardzo niskim, albo jest neutralny, albo w wielu przypadkach tak naprawdę prowadzi do odwrotnego rezultatu. To znaczy, że im więcej jest ściągnięć, tym więcej mamy do czynienia z tym większymi zakupami w danej dziedzinie. Ale nawet jeżeli byśmy przyjęli, że ściąganie plików w internecie i cały problem kopiowania w sieci powoduje wielkie straty, to musimy wreszcie pomyśleć o tym, że to, co jest stratą w jednym punkcie, jest korzyścią dla drugiej osoby. A to coś, co można nazwać efektem równoważących korzyści, to jest takie myślenie o przedsiębiorstwie i takie myślenie o państwie, w którym, no okej, nawet jeżeli przyjmiemy, że pewne przedsiębiorstwa, nazwijmy to tradycyjnie, wykorzystujące model prawno-autorski, ponoszą pewne straty, to jednocześnie są to zyski lub korzyści, które się pojawiają w innych przedsiębiorstwach, albo wreszcie pojawiają się po stronie samych konsumentów, czy po prostu zwykłych obywateli. Co jest równie istotne, musimy pamiętać, że kiedy patrzymy na historię prawa autorskiego, to tak naprawdę jest to permanentna walka pomiędzy dwoma modelami biznesowymi. Adrian Jones, który przygotował wielką pracę historyczną właśnie dotyczącą samego piractwa, powiedział, że bez piractwa nie byłoby oświecenia, bez masowej reprodukcji tekstów w XVIII wieku nie byłoby tego, co dzisiaj nazywamy oświeceniem. Co więcej, trzeba pamiętać, że przez cały XIX wiek Stany Zjednoczone w bardzo rygorystyczny i celowy sposób nie chroniły praw autorskich twórców zagranicznych właśnie po to, aby prowadzić swoją aktywną politykę kulturową. Musimy wreszcie zapamiętać, że historia prawa autorskiego to historia dwóch ścierających się modeli. Jednego opartego na monopolu, związanego z niewielką ilością produkcji dóbr po wysokich cenach i jednocześnie tego modelu opartego na wolności kopiowania, tak? Czyli miejsca, w którym były tańsze wydania dostępne w większej ilości. Oba te modele były kompatybilne przez cały okres historii i tak również dzisiaj jest. A kolejna bardzo ważna rzecz to jest to, o czym już było dzisiaj mowa. Interes autorów to nie jest to samo, co interes innych podmiotów uprawnionych. My coraz częściej w różnych dokumentach już nie mówimy o prawach autorskich, tylko bardzo często mówimy o tak zwanych uprawnionych z tytułu praw autorskich, próbując zacierać tą różnicę. No problem polega na tym, że jeżeli się patrzy na ogólną strukturę, to głównym interesem autorów prawdopodobnie jest zapewnienie szerokiej dystrybucji i być może uzyskiwanie z tego tytułu jakiegoś wynagrodzenia. Natomiast z historycznego punktu widzenia głównym interesem podmiotów zarządzających prawami autorskimi, wydawców i tak dalej, było uzyskiwanie pewnego prawa monopolistycznego, które umożliwiało im tak naprawdę blokowanie działań swoich konkurentów. Na to już zwrócił w latach 60. uwagę brytyjski historyk prawa autorskiego, który podkreślał, że istotą zrozumienia problemu praw autorskich jest zrozumienie efektów negatywnych monopolu, ale nie efektów negatywnych monopolu, który przysługuje jednostkowo twórcy, tylko tego monopolu, który nabywa w tym wypadku wydawca do szeregu prac. No i teraz, jak powinno wyglądać w moim przekonaniu to inne podejście do prawa autorskiego i w jaki sposób powinniśmy poszukać tej równowagi? No po pierwsze, nie powinniśmy w żaden sposób, tak jak to zrobił sąd w tym orzeczeniu, koncentrować się na jednej wąskiej grupie interesów, która jest oczywiście zainteresowana w tym, aby te prawa autorskie funkcjonowały tak, jak funkcjonują. Po drugie, powinniśmy patrzeć na prawo autorskie jako na pewną społeczną rolę prawa autorskiego i balansowania pewnych interesów. Po trzecie, powinniśmy wreszcie zacząć lepiej dostrzegać, na czym polega różnica funkcjonowania dóbr materialnych i dóbr niematerialnych i nie traktować tego zamiennie. Powinniśmy oczywiście ograniczyć treść monopolu autorskiego do przypadków komercyjnego korzystania z utworów. To jest historyczny początek praw autorskich. Znaczy, jak się prześledzi historię praw autorskich, to one w zasadzie do końca XIX wieku właśnie były prawami chroniącymi komercyjne wykorzystanie utworów per se. Po drugie, powinniśmy w pewnych przypadkach prawa wyłączne zastąpić prawem do stosownego wynagrodzenia.
Również powinniśmy zasady dozwolonego użytku wreszcie oprzeć na zasadzie praw podmiotowych, a nie jak jest to dotychczas wyjątków czy ograniczeń od ogólnego prawa. Wreszcie powinniśmy prowadzić przepisy zakazujące nadużywania praw autorskich, szczególnie z uwagi na wolność słowa oraz prawa do prywatności wprost w ustawach prawno-autorskich. Ale tak naprawdę, żeby umieć sobie odpowiedzieć na poważnie na tego typu pytanie i spróbować w jakiś sposób zaprojektować ustawę o prawie autorskim, musimy sobie odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie. Czy te trzy interesy, to znaczy czy zapewnienie twórcom wynagrodzenia, zapewnienie ochrony inwestycji ponoszonych przez producentów i zapewnienie społeczeństwu szerokiego dostępu do praw, szerokiego dostępu do kultury, to są równoważne cele prawa autorskiego skierowane tylko w innych kierunkach? Czy być może jest tak, że te dwa pierwsze elementy, to znaczy zapewnienie twórcom wynagrodzenia i być może pewien rodzaj ochrony inwestycji ponoszonych przez producentów, to są środki do realizacji celu prawa autorskiego, jakim jest właśnie zapewnienie społeczeństwu szerokiego dostępu do kultury? Dziękuję bardzo.